kim jest Magda? Pewnie nie ma tutaj historii. A ja mówię, nie, właśnie jest historia. Zdecydowaliśmy się na obydwoje, na prywatne pożyczki, po to, żeby firma przetrwała. Na moje pytanie, co ja robię, odpowiadam, że ja zmieniam świat. Dopiero potem mówię, że pracuję tu, gdzie pracuję. Pracowałam jako architekt w Krakowie, prowadziłam własną firmę. Świetnie się czułam w tym zawodzie. Natomiast wtedy też zaczynała się, to były początki mojej roślinnej historii. Kiedyś podczas wyjazdu spędziliśmy długi wieczór na dachu hotelu w Lublinie. Byliśmy ze znajomymi na koncercie, rozmawiając o tym, na czym Magdzie zależy, w życiu, dlaczego by chciała przyjąć tą firmę od taty. Nie jadłam mięsa z jakimiś przerwami. Świetnie zmieniło to moje życie. I bardzo szybko się pojawiła chęć dzielenia się z innymi osobami, jak można zmienić z dietą życie. I to, co ona mówiła, mega mocno mnie urzekło. To było coś, gdzie ja, patrząc na swoją karierę zawodową, szukałem czegoś takiego. Nie chodziło o biznes stricte, tylko chodziło o to, żeby realizować pewne swoje marzenia, wizje, to, co dla niej było ważne w życiu. Zaczęliśmy przed trendem, to fakt, bo tak naprawdę gdzieś ten pomysł zrodził się w 2016 roku mniej więcej i zaczął być gdzieś tam eksplorowany. Gdzieś czytałem w jakiejś książce, że jeśli spytasz się blisko znajomych i w ogóle otoczenia, czy to jest dobry pomysł i wszyscy powiedzą, że tak, to jest dobry pomysł, znaczy, że już za późno. Więc i tak to wyglądało, bo jeśli musieliśmy naprawdę, to nie mówię o jakichś spotkaniach miesiąc, 2, 3, tylko to trwało przez 2 lata tłumaczyć, co my robimy, dlaczego to robimy, co to jest za produkt, no to znaczy, że to naprawdę była jakaś innowacja. Także to była innowacja, która była nam bliska. Jak powstał pomysł przejścia na produkty roślinne, wydaje mi się, że dużo ludzi miało, nie wiem, wszyscy myśleliśmy, że produkty, które już robimy na mleku zwierzęcym, są super. Ciężko nam było uwierzyć chyba w wizję trochę pani prezes, no ale okazało się, że była trafna. Powiem Pani tak, że to było wyzwanie dla nas, myśmy produkowali mleczne jogurty i przerzucić się na wegańskie. Było strasznie dużo prób. My robili próbę za próbą, żeby ten jogurt żeby był taki, jaki jest teraz po prostu. No i udało nam się, ale naprawdę kosztowało nas to dużo. Dużo prób, nerwów, ale wyszło. Stwierdziliśmy, że zaczniemy tutaj, żeby przekonać nie weganina, nie wegetarianina, mięsożercy, że tak powiem, do tego, żeby spróbował zjeść, żeby mu smakował nasz jogurt. Kluczowym było to, żeby ten smak był naprawdę dobry. I stąd kokos. Stąd się wziął kokos. Kokos się wziął z prób, które przeprowadzaliśmy. Kiedy okazało się, że mam szansę tutaj coś zmienić w firmie taty, w której zawsze mówiłam, że raczej nie będę pracować, okazało się, że to jest właśnie to miejsce, w którym mogę się dzielić naprawdę z dużą ilością osób dietą i pomysłem na to, jak się odżywiać i jak zmieniać swoje życie właśnie w ten sposób. Po kilku miesiącach mieliśmy już pierwszy produkt, który konsystencję miał niezłą, który smak miał naprawdę niezły, ale też skład dobry, ale brakowało tego wow. Tu był taki najmocniejszy moment, czy wychodzimy z tym, co się jakoś tam sprzeda na rynku, czy wyjdziemy z czymś, co naprawdę będzie takim wow. Bo zwiedziliśmy też w międzyczasie całą Europę, kupując i szukając smaków wegańskich, które na nas zrobią duże wrażenie. Ale chcieliśmy też zrobić coś innego. Nasz produkt musiał kosztować chociaż połowę tamtego. To był taki kierunek, nie może to być taki drogi produkt. Widzieliśmy dużo mocniejsze światełko w tunelu z Magdą, więc zdecydowaliśmy się na obydwoje, na prywatne pożyczki, po to, żeby firma przetrwała.
się udało. Początki były bardzo ciekawe, dlatego że była jedna z sieci polskich, wręcz czekała na nasze produkty i wprowadzone zostały na rynek tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 2017 roku. Inne sieci bardzo też z jednej strony pozytywnie zareagowały, niektóre, które miały świadomość zbliżającego się trendu, inne zupełnie nie rozumiały idei i wręcz byliśmy pytani, po co nam następny jogurt kokosowy, więc to było potraktowane jako jeden ze smaków produktów mlecznych. Te reakcje były bardzo różne. Nie spodziewaliśmy się wielu rzeczy. Nie spodziewaliśmy się konsumentów, którzy będą oczekiwali naszego produktu. Nie miałem zielonego pojęcia, co to jest za choroba fenylketonuria, dopóki nie dostawaliśmy zdjęć od rodziców dzieci, których nazywali małymi fenylaczkami i miały nietolerancję tak, białka i mogły po raz pierwszy jeść jogurt. Nasze produkty były bez alergenów. To też nie był na początku taki kierunek, ale okazało się, że jest to również produkt dla osób z wieloma alergiami, których jest niestety coraz więcej. Generacja Z dochodzi teraz do czynnika zakupowego, oni patrzą na wszystko. To jest pokolenie, które jest z lupką po prostu. Oni patrzą na każdy aspekt produkcji, ich interesuje cały łańcuch dostaw, skąd to jest, czy tam nie jest wykorzystywany jakieś, nie wiem, młodociane dzieci gdzieś w Azji, prawda? No to o wspomnianych kokosach, o zwierzętach, kto je zbiera, jak, to są naprawdę bardzo częste pytania. Młodych to interesuje. To nie jest to tylko, że to jest cena na półce. On jest w stanie dodać więcej, zapłacić więcej, jeśli znajdzie swoje prywatne wartości, będą tożsame z wartościami danej organizacji. I to jest to, co może go przekonać do zakupu. Więc nam też się inaczej w ogóle komunikuje komuś, kto odbiera w tym samym języku co my, prawda? Myśleliśmy o tym, że jeśli to nie będzie taki poziom duży na poziomie Polski, to chcielibyśmy być w małych sklepach dedykowanych dla ludzi, którzy szukają wysokiej jakości produktów w Europie. I to był nasz cel. Ale zanim przyszliśmy do Europy, Polska ruszyła jednak tak szybko, że tutaj skupiliśmy się na realizacji zapotrzebowania i dotarcia do konsumentów w Polsce. Stworzyliśmy cały ten brand anglojęzyczny, ponieważ tak naprawdę uważaliśmy, że będziemy raczej ten produkt starać się gdzieś sprzedawać za granicą, nie w Polsce. Raczej nie liczyliśmy, że on w Polsce gdzieś tutaj się załapie. To nas zaskoczyło na pewno, że został odebrany w taki, a nie inny sposób. I to przez pryzmat wielu jeszcze długiego czasu początkowego był to produkt z zagranicy, które do nas docierały sygnały, że to jest produkt zagranicznego producenta, więc też ciekawe spostrzeżenie, ale może dobrze wykonana praca, jeśli chodzi, bo tak naprawdę miał trafić tam. Też trafił. W krajach Zatoki Perskiej tam przede wszystkim wszyscy klienci kierowali się tym smakiem. Ten moment, kiedy próbowali, ten moment, kiedy właśnie starszy pan, który mieszka w Dubaju, podchodzi do mnie w pierwszy dzień targów po to tylko, żeby powiedzieć: chciałem Was znaleźć, żeby powiedzieć Wam, że to jest nieodłączny element każdego mojego śniadania. To było tak wspaniałe. Powiedział, że to jest coś pysznego, wspaniałego i oni po prostu, dla nich był ważny ten smak. Tylko możemy wygrać, jak będziemy jednym zespołem. Żeby stworzyć jeden zespół, musimy się rozumieć bez słów, musimy wiedzieć, do jakiej wspólnej bramki gramy. To bez pełnej otwartości, bez dawania na bieżąco informacji, bez traktowania siebie wszyscy nawzajem z dużym szacunkiem. Nie stworzymy miejsca, gdzie się wszyscy kochają, tak? I są za sobą. Jest to niezwykle ciężkie, ale staramy się stworzyć miejsce cały czas, jakkolwiek nie rośniemy, gdzie wszyscy się szanują nawzajem. I to jest podstawa. Bardzo szybko udało mi się zaprosić do współpracy tutaj do Szaflar osoby, które pomogły mi skonstruować, zbudować zespół według wartości, które były dla nas bardzo ważne.
Między innymi to w naszych wartościach mamy zapisane, że jestem szczęśliwa, jestem sobą, więc to jest taka część, która buduje i łączy ten zespół i faktycznie mnóstwo czasu spędzamy tu razem. Bardzo mocno stawiamy na to, co jest w naszym motto, co jest w naszych wartościach, dlatego te osoby, które dołączają do nas, mam nadzieję, ale to czuję, że czują się bardzo dobrze. Ja się z nimi czuję bardzo, bardzo dobrze i wiadomo, i budujemy to zaufanie, żeby działać razem. Wszyscy pytają, kim jest Magda i każdy spodziewa się po prostu zwykłej nazwy firmy. Zwykła kolejna firma przyjechała ze swoimi produktami, a my wtedy mówimy, że Magda faktycznie jest z nami. Magda to Magda i to jest nasza pani prezes i opowiadamy historię o tym, jak kiedyś byliśmy mleczarnią, jak z jogurtów mlecznych przeszliśmy na wegańskie. To jest super historia i naprawdę wtedy też te osoby, które nas pierwszy raz widzą, myślą sobie, że okej, czyli oni faktycznie są, faktycznie działają, to są te osoby, które właśnie w tym momencie z nami rozmawiają. Fajnie to jest usłyszeć, jak, nie wiem, jak przechodzimy kolejny audyt, tak? Gdzie audytor potrafi nam powiedzieć, że super współpracujemy, że w ogóle, że widać to, że jest po prostu wszyscy jeden wózek pchamy, nie? I wszyscy w tą samą stronę, bo to jest też ważne. I chcemy, żeby jakby każda osoba, która tu przychodzi, też miała tę fascynację jakąś, albo zadowolenie po prostu w sobie, wychodząc stąd, wiedziała, że zrobiła coś pożytecznego, coś wspaniałego, coś, co zmienia tak naprawdę świat, bo na moje pytanie, co ja robię, odpowiadam, że ja zmieniam świat. Dopiero potem mówię, że pracuję tu, gdzie pracuję, ale tak brzmi moja odpowiedź, no bo ja tak to czuję. No bo słowa Olgi Tokarczuk dla mnie są kwintesencją. Za 50 lat będziemy się wstydzić, że jedliśmy mięso i ja się pod tym podpisuję. I to są jedna wspaniała maksym i sentencji, która mi tutaj towarzyszy i ja uważam to za aksjomat, rzecz, która nie podlega dyskusji. Tak myślę, że tak będzie. Miałam kiedyś wywiad z telewizją w Dubaju właśnie i oni się spodziewali, że kim jest Magda? Pewnie nie ma tutaj historii, a ja mówię, nie, właśnie jest historia. I byli tak pod wrażeniem, że widziałam, że ten materiał był gdzieś na social mediach właśnie w tej telewizji dubajskiej. Bardzo się im to spodobało, że to jednak są tradycje, że jednak są osoby, to nie jest po prostu zwykły biznes, tylko coś z pasją. No myśmy są nauczeni o mleko, a tu nagle coś nowego, co nie? Ale naprawdę są dobre produkty, polecam Bardzo jak dobre. najbardziej. No, tak jak ktoś nawet nie jest weganinem, bo ja nie jestem weganinem, ale też byłem tak specyficznie nastawiony, ale po prostu miło się przyjął ten jogurt i nawet na przerwę chodzę, to jem, także Vega Bio na przykład też bardzo mi posmakował, jagoda czarna porzeczka, także miło zaskoczony jestem, polubiłem, ale nie nastawiałem się, że będę wegański jadł, ale bardzo dobra. Jako po prostu firma nie spożywamy, nie płacimy za mięso, prawda? Że jemy te produkty wegańskie i tak samo jest, tak samo kultywujemy to przy spotkaniach z pracownikami, gdzie pierwsze spotkania były takie, no ale jak, ale nie. Była taka impreza, gdzie część tam załogi powiedziała, że no a la grill. No nie, no grill bez mięsa to nie, to nas nie będzie. Ale gdzieś się pojawili, były zamienniki mięsa, są dostępne na polskim rynku, bardzo ciekawe. I próbowali, faktycznie to nie jest takie złe, nagle mówią. A co więcej, dostajemy potem informację zwrotną od tych osób, że one wybierają już potem ten zamiennik mięsa. Chcę pokazać potem w domu, chcę pokazać mężowi, dzieciom, rodzinie, że można zjeść taki produkt. W jakimś sensie też produkujemy jogurty wegańskie dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych przyjaciół. Coraz więcej osób w zespole też jest na diecie wegańskiej. Część osób przychodzi do nas z chęcią dołączenia do zespołu w ogóle bez rekrutacji właśnie z tego powodu, jak firma wygląda, jakie ma wartości, więc to są naprawdę wspaniałe historie. Idea wychodzi stąd i to jest najpiękniejsze tak naprawdę, to jest najwspanialszy motor do dalszych działań, bo jakby to mamy namacalnie, widzimy efekt i to jest ktoś, kto przychodzi do nas i mówi, kurczę, to naprawdę smakuje fajnie, i potem ktoś o tym myśli, prawda? Dlaczego to wybiera, jak to wpływa na jego zdrowie, jak to wpływa na otoczenie, co robi takim działaniem, prawda? Jaki ślad zostawia dalej dla siebie, dla swoich bliskich, no to jest wspaniałe tak naprawdę, to jest to kwintesencja. Chcemy być taką
wegańskim producentem, no nie mleczarnią, bo ja nie lubię tego słowa bardzo, ale Magda Roślinna to roślinny nabiał. Więc pracujemy nad różnymi produktami. Natomiast efekt wow, który założyliśmy sobie na początku, jeżeli chodzi o produkty, jest utrzymywany cały czas i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli wypuścić takie produkty, które u nas nie są pewnikiem, jakby dla nas osobiście, że nie jesteśmy ich pewni. Zdarzyło nam się wypuścić takie produkty i w odbiorze konsumentów różnie te oceny przebiegały, natomiast my bardzo staramy się, żeby te produkty przynajmniej dla nas były pełne po prostu jakby takie 100% szczałem. Więc patrząc na nasze zadłużenie jest obecnie większe niż było jak zaczynaliśmy, ale to są te uroki rozwoju, tak? Jeżeli się nie rozwijasz, jeżeli nie idziesz do przodu, to tak naprawdę się cofasz, tak? Więc środki unijne, które mogliśmy pozyskiwać, środki z banków, które już dużo przychylniej do nas patrzyły po tym czasie. To nam pozwoliło w ostatnim czasie wystartować z nową inwestycją, z nowymi liniami produkcyjnymi, gdzie będziemy w stanie i będziemy mieli przyjemność, bo już testowaliśmy niejednokrotnie, z ogromną przyjemność, przygotowywać produkty z orzechów. Ale nie tylko. Jest jeszcze kilka naprawdę ciekawych rzeczy na liście. My jakby nie chcemy tej, często mówię, ale nie rewolucja, tylko ewolucja. Małym krokiem, małą zmianą i wiemy, że ta zmiana jest kompetencją jutra, prawda? Jeśli nie potrafisz się dostosować, nie potrafisz gdzieś, to jednak to ta sytuacja i tak Cię dopadnie, prawda? Ten walec gdzieś dojedzie. To był przede wszystkim świetny moment na inicjację takiej firmy, bo w Polsce przez około 2 lata byliśmy jednym z niewielu producentów wegańskich jogurtów, więc udało się wykreować pewien schemat, pewną wizję i kształt tych produktów, więc było też sporo miejsca na rynku na produkty. My zaczynaliśmy z 4 SKU pod koniec 2017 roku, nawet z 3. W 2018 pojawił się 4. W tym momencie mamy ich 82. Będzie ciężko. Wiem, będzie ciężko w najbliższym czasie, ale poradzimy sobie.